Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe, które wykonam tradycyjnie, czyli sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania miesięczne, koniecznie sprawdzajcie, one gdzieś będą tutaj podlinkowane. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Ryby, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Ulala, tutaj jest król buław. Taki bardzo dominujący, zdecydowany i pełen energii. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Pojawia się dziewiątka buław, taka walka i praca za wszelką cenę. Też mam wrażenie, że tak jakby stawiacie czoła swoim ograniczeniom i wyzwaniom. Co odchodzi do przeszłości? Ulala, słuchajcie, karta sama wypadła i jest to 8 buław z kolei, więc weźmy ją. Być może tak miało być. Jak na razie bardzo dużo buław. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się z kolei jako król mieczy i bardzo dobrze, dlatego że król mieczy potrafi wybalansować tego króla buław. To znaczy, umiecie złapać tutaj balans pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy na przykład działaniem pod wpływem emocji, pomiędzy takimi reakcjami szybkimi, pomiędzy rozumem i na przykład działaniem w sposób przemyślany. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest as buław. Słuchajcie, bardzo ogniście. To wygląda jak czytanie dla trygonu ognia, szczerze mówiąc, bo buławy są związane właśnie z baranem, z lwem i ze strzelcem, więc być może macie do czynienia z kimś z tego trygonu. Czego nie robić, czego unikać? Unikać dziesiątki mieczy z kolei, nie dajcie się pokonać, ale też nie walczcie, słuchajcie, do takiego momentu, w którym nie będziecie mieli sił. I z przełożenia karta śmierci. Ale słuchajcie, to się nieźle zawiązało. Oczywiście same buławy, i miecze, ale powiedziałbym tak, pasuje mi to wszystko do siebie i też mam wrażenie, że do części z Was nawet nie to, że powraca jakaś relacja, która się kiedyś zakończyła. Po prostu nagle ktoś się przypomina, ktoś o sobie przypomina albo przypomina sobie o Was. Być może w jakiejś relacji ostatnio były ciche dni albo była mała przerwa. Ale myślę, że wypadałoby zacząć od początku. Tutaj z przełożenia macie kartę śmierci, która kojarzy mi się z odrodzeniem i z transformacją, więc myślę, że tutaj przychodzi do Was przypływ sił i przychodzi do Was taki przypływ silnej woli, w sensie chęci trenowania tej silnej woli. Też mam wrażenie, że być może odświeżacie jakiś pomysł z przeszłości. A propos starania się o dziecko, na przykład, albo pójścia na fitness, czy rozpoczęcia diety, czy nauki. Niewątpliwie karta śmierci mówi o odświeżaniu czegoś, więc być może nie tylko Wasze siły życiowe się odświeżają, a być może w ogóle jakaś relacja w tym tygodniu, czy w ogóle kontakt w tej relacji ma się odnowić, więc tutaj uważajcie. Tutaj aż, słuchajcie, karetka pogotowia w tle. Nie wiem, czy było słychać. To pewnie tak na potwierdzenie.
W ogólnej energii piękny król buław, który w tej talii pokazuje takiego Elvisa, bym powiedział. I on mówi o tym, że ktoś chce wywierać tutaj na was wpływ. Będzie to tydzień wymagający, w którym trzeba zachować zdrowy rozsądek i umiejętnie planować sobie wszystko. Rozmowy, czy w ogóle zajęcia, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz też jest taka, że wy jak najbardziej tutaj macie mnóstwo takiej rozpierającej energii. Być może dlatego, że macie jakiś cel. Czekacie na przykład na urlop, na wakacje, na odwiedziny kogoś lub u kogoś. Dużo na pewno jest determinacji. Przychodzi do was 9 buław i słuchajcie, ta karta mówi o stawianiu czoła jakimś wewnętrznym ograniczeniom albo w ogóle wyzwaniom. I na przykład, jeśli ktoś odkładał na później jakieś projekty, czy powiedzmy naukę, czy wzięcie się za sprzątanie na wiosnę w szafach lub w garażu, to tutaj wydaje mi się, że prokrastynacja raczej nie istnieje w tym tygodniu. Ja wiem, jak to jest. Ja też mam ogromnego lenia, być może związanego z tym, że jestem bykiem, chociaż nie chcę generalizować. Ale tutaj widzę, że z takim leniem walczycie. Widzę też, że jeśli pojawia się kontakt z osobami, które ostatnio za bardzo się nie odzywały lub powiedzmy tutaj chciały na was wywierać za dużo wpływu i wam się to nie podobało, to tutaj jesteście, że tak powiem, gotowi na to, aby im się nawet nie to, że sprzeciwić, ale po prostu postawić granicę. Momento. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj do przeszłości odchodzi z kolei 8 buław. Bardzo lubię ją w tej talii, bo ona tutaj pokazuje bardzo duży kontrast i jest to karta takiej szybkości, prędkości, ale też komunikacji. I jako że odchodzi do przeszłości, to nawet nie to, że nie ma tutaj komunikacji, ale ta komunikacja jest mądra, przemyślana i nie prowadzi do kłótni lub sporu. I myślę, że to jest istotne. Tutaj myślę, że nie obawiacie się konfrontacji i te konfrontacje jak najbardziej mają wam wyjść, więc tutaj jak najbardziej są one polecane. Zwłaszcza jeśli macie tutaj rozmawiać z takimi przełożonymi, osobami, które dużo od was wymagają, albo osobami, które na przykład was krytykują, albo ściągają ze swoich barków odpowiedzialność za coś i chcą tutaj nałożyć na was. Zobaczcie, wy na szczęście pokazujecie się jako karta króla buław, który jest spokojny. Zobaczcie, on tutaj sobie siedzi na tronie, ma noga na nogę, i on tak na zasadzie, okej, dobrze, to w takim razie ja posłucham, co masz mi do powiedzenia i zastanowię się, co mam z tym zrobić. Jesteście tutaj dyplomatami, którzy raczej kierują się rozumem, aniżeli emocjami. I też mam wrażenie, że umiecie i chcecie się do wszystkiego bardzo przygotować. I bardzo dobrze, bo po to robimy właśnie to czytanie. Skoro wiecie, że ten tydzień będzie bardzo wymagający, to trzeba sobie zrobić jakiś plan działania. Też bym powiedział, że macie tutaj w sobie mnóstwo szlachetności i umiecie osoby, które do was przychodzą po poradę na przykład, zainspirować i sprawiedliwie ocenić, kto rzeczywiście na co zasługuje i kto ile z siebie daje. Jeśli chodzi o króla buław w odniesieniu do króla mieczy, czy tam na odwrót, to król mieczy jest taki chłodniejszy, bardziej zdystansowany i tutaj tak łatwo nie da się zaskarbić u was szacunku. Trzeba sobie na to zapracować. W razie jest przepiękny as buław, który jak każdy z asów mówi o nowym początku. Tutaj w tym przypadku o pasji, motywacji, działaniu. Jeśli ktoś chce starać się o powiększenie rodziny, jak najbardziej polecam, bo jest to karta płodności. Tutaj jest powiedziane, żeby starać się o swoje, żeby walczyć, ale też nie słuchajcie do takiego
momentu, gdzie zabraknie wam sił. Nie, nie, nie. Walczyć z głową. Walczyć mądrze, bo no tutaj inni mogą się, że tak powiem, kolokwialnie zapluć i zakopać, podczas gdy wy tutaj z głową. I jeśli chodzi o nowe romanse, czy w ogóle od nowych relacji, od nowe już istniejących relacji, no to tutaj też powiedziałbym, że nieemocjonalnie. Czego nie robić, czego unikać? 10 mieczy. Słuchajcie, nie dajcie się pokonać, odświeżajcie pomysły z przeszłości, pomysły jak usprawnić życie seksualne, czy w ogóle komunikację, lub swoją dietę, czy ćwiczenia. Na pewno nie jest to czas planowania i czekania. Okej, mówiłem wcześniej, że przyda się dobry plan, ale chodzi o to, żeby tutaj nie planować w nieskończoność remontów czy rozpoczęcia diety, tylko wreszcie to zacząć. Małymi krokami, ale to robić, działać, czynić. No słuchajcie, myślę, że tyle. No ja tutaj nie będę się dalej rozgadywał, w razie czego sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych, bo na pewno tam będzie więcej. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Zachęcam do sprawdzania czytań, które już są na moim kanale z cyklu Wybierz kartę, czytań miesięcznych oraz co nowego przyjdzie w okresie letnim. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.